Dziś z dawno niewidzianym u nas Bartłomiejem Głuchowskim, właścicielem portalu, który zlicza oferty bezpośrednie, no nie tylko zlicza, ale przy okazji swojej działalności zlicza oferty sprzedaży mieszkań, nieruchomości. Porozmawiamy właśnie o tym, co się dzieje na rynku sprzedaży i na rynku wynajmu mieszkań. I to będzie takie ciekawe uzupełnienie naszej jednej z poprzednich audycji, w której mówiliśmy o cenach. A tym razem pokażemy trend w cenach też, ale głównie w ilościach ofert, czy to bezpośrednich, czy agencyjnych. A no, każdy się pewnie domyśla, że jak jest większa liczba ofert i mniej zainteresowanych, no to ceny mogą spadać, a jak się dzieje odwrotnie, to mogą rosnąć i ten kierunek wskażemy. Przy okazji zapraszam do subskrybowania tego kanału, bo obiecuję Wam również wkrótce taką głębszą analizę pogłębioną możliwości tego, co się wydarzy na rynku nieruchomości 2024, bo powoli zaczyna się dziać jednak ciekawie, a co nieco się klaruje. Przypominam też, że na stronie symen24.pl te same audycje znajdziesz z tymi wykresami, na przykład, które będziemy tutaj pokazywali, ale w takiej bardziej statycznej, wygodniejszej do oglądania formie. Rzucili się, można powiedzieć, po zakupy, po rezerwację mieszkań. Nie tylko ci, którzy zasługiwali na ten kredyt 0%, ale także ci, którzy wiedzieli, że kto tylko mógł, to już po prostu po te pieniążki się zgłosił. Więc tam no, rzucili się ludzie niesłychanie. To skala zaskoczyła chyba wszystkich. że przecież kupują ludzie też mieszkania inwestycyjnie, ale to, co się dzieje na rynku najmu w porównaniu z tymi mocnymi, wywindywanymi cenami, to one starają się tak synchronizować sobie te umowy, żeby one gdzieś tam sierpień, wrzesień wygasały. no i Bartku, w ogóle po pierwsze, dzień dobry, a po drugie, no to zacznijmy od tego, co się dzieje w ofertach bezpośrednich sprzedaży mieszkań. Dzień dobry Tomku, witam Ciebie, witam wszystkich naszych widzów i tego zagadkowego jegomościa też witam, który tam koło Ciebie siedzi. A to zmartwiona osoba, która się patrzy na nasz rynek. Dziękuję, że wspomniałeś o nim, jest to Kuba Zmartwiony. Okej. No wiesz co, zmartwiony, no tak, ale czy tym wykresem on by się tak martwił? No to zaraz się nad Zależy, czy tym. chce kupić, czy sprzedać mieszkanie, wiesz, to. No to też prawda, też prawda. Co tutaj mamy? Tutaj nasz Adradar, który przeszukuje 37 portali nieruchomości, jest w stanie odsiać duplikaty, tak? Bo jeżeli mamy 37 portali, no to wiadomo, że bardzo dużo osób wysyła te swoje ogłoszenia w wiele różnych miejsc, a my staramy się to odsiać, tak, żebyśmy mogli pokazać tutaj na tym wykresie unikalne mieszkania, czyli nie rozmawiamy o ogłoszeniach, rozmawiamy o fizycznych mieszkaniach, które po prostu dzisiaj można sobie kupić. No i jak to tutaj wygląda? Troszkę nam ten rynek zanurkował przed końcem roku, gdzieś tam grudzień. Ale Tak, to jest. powiedzmy od razu, że wszystkie grudnie to tak uprzedzając, zawsze nurkują. No to jest okres świąteczny, ludzie nie mają czasu sprzedawać i jeszcze uzupełnijmy, że wy zliczacie te unikalne, niepowtarzalne oferty. Jak ktoś dał na 5 portalach ogłoszenie, to i tak jest policzony jako jedna oferta i zliczacie je na koniec miesiąca, czyli to są wyniki 31 grudnia tak naprawdę, tak? Tak, to ważne, że rzeczywiście my patrzymy, akurat jak rodzi się ten wykres, my sprawdzamy, czy oferta jest nadal aktualna. Tak, bo wiadomo, jedna rzecz to ją wystawić do internetu, ona sobie może tam, niektóre znikają, jak wiecie, po paru minutach, bo się po prostu sprzedają, a niektóre sobie tam wiszą i my sprawdzamy, ile w danym momencie, na koniec miesiąca jest aktualnych mieszkań dostępnych do kupienia bezpośrednio. No oczywiście to są mieszkania, które nie wiem, mogły zostać wystawione 3 miesiące wcześniej, a mogły zostać wystawione 5 minut wcześniej. Natomiast gdzieś tam w takim długim terminie można sobie to porównywać, patrzeć sobie jak to wygląda. No i tak jak Tomku powiedziałeś, rzeczywiście grudzień, no to zawsze jest taka zapaść, więc tutaj ten taki ubytek ofert nie powinien nikogo dziwić.
Natomiast tych mieszkań dosyć gwałtownie przybyło w styczniu, no i teraz też w lutym. Czyli mamy taki poziom około 40 000 dostępnych mieszkań w całej Polsce jest w tej chwili. Można kupić sobie bezpośrednio. I co to oznacza? No, ten Kuba, który nas obserwuje, ja nie wiem, czy on rzeczywiście powinien tutaj się załamywać tym wykresem. No gdzieś według mnie jest to, mimo tych wszystkich zawirowań na rynku, od 2 lat mamy taką w miarę stabilizację. No między 35 000 a 40 000 mieszkań można zaobserwować, tak? Więc gdybyś mi ten wykres pokazał i spytał mnie, czy w roku 2023 rząd ogłosił jakiś wspaniały program zasilenia portfeli kredytobiorców, no to bym tak powiedział, że no może tak, może nie, nic takiego szczególnego tutaj nie widać. To jest na poziomie wahnięcia plus minus 5000 mieszkań. Nie widać tutaj tak bardzo, że coś się takiego wydarzyło. Może to, zanim przejdziemy do następnego wykresu, pokazuje tylko, że ludzie, którzy sprzedają indywidualnie, są mniej lub bardziej aktywni, ale jednak ja bym zwrócił uwagę, że od połowy roku 2023 w zasadzie mieliśmy zjazd tych ofert w dół. Jak pamiętamy, wtedy wszedł kredyt, ten 2%, słynny program. 22 rok to był okres wzrostu liczby ofert. No też pamiętamy, wysokie stopy procentowe były wtedy, więc to musimy o tym pamiętać i nie da się powiedzieć, że tak nie było, prawda? Nie, no oczywiście, wiesz, też zwróć uwagę na to, że my tutaj sobie rozmawiamy o mieszkaniach bezpośrednich. Część osób, które nas oglądają, myślą sobie na pewno, że mieszkania bezpośrednie, no to jest już tak naprawdę 90% rynku, no bo kto w dzisiejszych czasach korzysta w ogóle z usług pośredników? A więc otóż to jest nieprawda. Mieszkania bezpośrednie to tak naprawdę jest na dzień dzisiejszy około 30% udziału w rynku, czyli 70% mieszkań jest dostępnych tylko i wyłącznie przez agencje nieruchomości. I komuś się to może podobać lub nie. Jeśli ktoś odrzuca, nie chce płacić prowizji, odrzuca współpracę z biurami nieruchomości jako kupujący, traci 70% rynku. Więc moim zdaniem można nie lubić biur nieruchomości, ale trzeba z nimi współpracować. Trzeba to przemyśleć, ale też zobaczmy, że widzimy jakby taki trend rosnącego udziału ofert tych tak zwanych bezpośrednich. Czy on się utrzyma? Zobaczymy chyba, nie? Moim zdaniem on się utrzyma. Jednak widać tutaj dosyć wyraźnie na tym wykresie, że rośniemy od około 20%. To było 4 lata temu. 21% mieszkań było dostępnych bezpośrednio. Teraz już praktycznie jesteśmy na 30%. No to jest wzrost tak naprawdę o 8 punktów procentowych. I no ja wysuwam taką śmiałą tezę, że coraz więcej młodych ludzi, którzy urodzili się już po wynalazku internetu, wchodzi na rynek i oni sobie nie wyobrażają, no jak to ja sam nie potrafię wystawić ogłoszenia na portalu. To jest moja hipoteza, że Czyli ten uważasz, odsetek, że Kuba jest pośrednikiem nieruchomości w tym momencie, tak? I a on się on nie martwi, bo ma potrafi. mniejszy udział w rynku, tak? Wiesz co, no, on się martwi, on się bardzo martwi, a moim zdaniem no to zmartwienie jednak nie jest aż takie duże, jeżeli cały czas biura mają 70% udziału w rynku, tak? Więc Kuba, głowa do góry, tak? No Jeszcze tak. wiele lat na pewno przed pośrednikami. Natomiast no tak, bo były przecież takie, nawet niektórzy myśleli już w roku 2000, że to już jest koniec w ogóle zawodu pośrednika, skoro wynaleziono internet, tak? No to jest oczywiście nieprawda, ale ja jednak uważam, że ten odsetek ofert dostępnych bezpośrednio będzie rósł. Do jakiego poziomu?
To już nie będę się z Tobą, Tomku, zakładał. Ja też E, nie. Dobrze. Natomiast zawsze pośrednik będzie potrzebny. To jest zawodowy sprzedawca. Zawsze będą pośrednicy w cenie. Natomiast czy to dojedzie do 40%, do 50%? Nie powiem. No, tutaj widzimy na tym krótkim wykresie taką prawidłowość, że to są mieszkania przez agencje dostępne, tak? Że w okresie, kiedy jest łatwo dosyć sprzedać bezpośrednio mieszkanie, no to ilość tych ofert spada, kiedy znowu jest trudniej, a rok 2022 to był taki okres, no już potem wysokich w pewnym momencie stóp procentowych, coraz mniejszego nabywania, to w ciągu ostatnich lat taki chyba najgorszy okres w obrocie, no to agencje tankują te oferty, no i w okresie, kiedy tutaj jest łatwiej sprzedać, no bo jest boom na rynku, popyt, no to ta ilość ofert spada, ale to też jest chyba niekoniecznie jako zmierzch agencji, tylko po prostu pokazanie, że w danym momencie się łatwiej lub gorzej handluje i ta rotacja mieszkaniem jest szybsza i jak to zliczacie na koniec miesiąca, to są mieszkania, które po prostu dzisiaj się sprzedają na przykład w miesiąc albo dwa, a wtedy się sprzedawały przez 4 miesiące, więc zostały powiedzmy czterokrotnie zliczone. Mogło być tak, prawda? Zgadza się, tak. To rzeczywiście mieszkanie, jeżeli sprzedaje się przez 4 miesiące, no to już w tych 4 kropeczkach, tych 4 trójkącikach tak naprawdę ono jest uwzględnione. Oczywiście żadnego zmierzchu agencji tutaj z tego wykresu nie można wywnioskować, ale tutaj już bym Ci powiedział, mm, bo rozmawiamy troszeczkę w kontekście tego bezpiecznego kredytu 2%, no to tutaj widać. Tutaj według mnie bardzo widać. No, dość powiedzieć, że tak naprawdę mamy rekord, no mamy 90 000 mieszkań dostępnych przez agencję, no to jest, że Rekord tak małej powiem, liczby rekord. chciałeś powiedzieć, rekord małej liczby, czyli No no, tak. Rekord w takim sensie, no powiedzmy negatywnym, wykupienia rynku. To było niespotykane w takiej perspektywie kilkuletniej. No to jest bardzo, bardzo wynik tutaj niski i tu ja jestem przekonany, że to jest efekt działania przede wszystkim tego bezpiecznego kredytu. No oczywiście też troszeczkę to, że te mieszkania bezpośrednie e, troszeczkę tam podkradają agencjom, ale mimo wszystko tu jest cały czas taki ofertowy dramat, bym to powiedział, ofertowy dołek. I cóż, jest odbicie. Jest odbicie styczniowe, jest delikatne odbicie lutowe, ale zobacz, Tomku, że to są jednak takie, no równie dobrze, chyba się żaden z nas nie zdziwi, albo przynajmniej nie tak bardzo, jeśli po tym krótkim odbiciu styczniowym, noworocznym znowu troszeczkę to się w dół skieruje. no, zobaczymy. Chciałem tylko pokazać jeszcze jedną rzecz. To jest czerwiec 2023, 3. 30 czerwca i to jest taka sytuacja, że kredyt wszedł od pierwszego miesiąca, od 1 lipca, ten bezpieczny kredyt, ale już ludzie wcześniej rzucili się, można powiedzieć, po zakupy, po rezerwację mieszkań. Nie tylko ci, którzy zasługiwali na ten kredyt 0%, ale także ci, którzy wiedzieli, że tego kredytu nie dostaną, czyli oni poszli wcześniej. I teraz spójrzmy się w ogóle jeszcze raz, jak mówiliśmy o tych bezpośrednich i o tych agencyjnych, no to warto też mieszkania razem zobaczyć. I tu mamy dość podobny wykres do tych agencyjnych, do tego agencyjnego wykresu. Też w zasadzie mamy gdzieś takie zejście do dna, czy prawie dna, bo większe dno było w końcu 2021 roku. I to odbicie, które nawet bardziej wyraźnie widać niż na tym agencyjnym wykresie, no bo po prostu, tak jak zresztą zawsze, ci, którzy chcą sprzedać mieszkanie, zazwyczaj zaczynają od
takiej samodzielnej sprzedaży, próby samodzielnej sprzedaży, nic więc dziwnego, tak? To moim zdaniem w tej chwili rynek wygląda. Tankujemy się w oferty. Zgadza się. Jest takie tankowanie, jak to nazywasz fajnie. Rzeczywiście to nie można też tutaj ulec jakiejś takiej iluzji, że o, mamy wreszcie, odbija ta liczba ofert, jesteśmy w takim zwrotnym punkcie rynku, no bo takie odbicia grudniowo-styczniowe, one się powtarzają regularnie co rok. Więc ja bym tutaj, to nie jest jeszcze taki prognostyk, że teraz możemy już odtrąbić, że teraz w drugą stronę jedziemy. Ale niemniej jednak w zeszłym roku, jak jeszcze Tomku możesz raz ten wykres pokazać, Już bardzo proszę, no mów. zobaczcie, że dokładnie rok temu skala tego odbicia noworocznego to była mizerna. Ledwo co podskoczyło. Teraz jest jednak znacznie mocniejsze to odbicie. Być może to prognozuje dalszy ruch na północ, czyli w stronę zwiększania liczby mieszkań dostępnych do sprzedaży. I tutaj, jeśli ja mam być szczery, ale to nie jest poparte wykresem, tylko raczej intuicją, ja uważam, że tych mieszkań będzie przybywało w tej chwili, w następnych miesiącach roku. To się nagrywa, więc no niestety nie będę mógł tego wyciąć, jeśli się pomyliłem, ale tak uważam, że tak będzie, że ta oferta będzie się teraz powiększała. Znaczy, słuchaj, sporo jest rzeczy, które obiecują, że będzie się ona powiększała. Jak na dzień dzisiejszy kredytu 0, tego 2% nie ma, kredytu 0% na razie nie ma i nie wiadomo, czy w ogóle będzie. Kuba, nie martw się. Może będzie, może nie, a może ciebie nie dotknie, bo ministerstwo zmienia zeznania i zmienia jakby założenia. Zobaczymy, co wprowadzą. Stopy procentowe raczej przewidywane są dość wysoko. Rada Polityki Pieniężnej pozostaje w takim twierdzeniu, że no taki sygnał daje, że w tym roku nie ma co specjalnie liczyć na obniżki stóp procentowych. Ceny mieszkań wybiły się niektórych bardzo wysoko i po prostu ludzi nie stać. No. Tak, ale wiesz, ja powiem też, to też taka moja intuicja, tak? Nie jest poparta danymi, które Adradar gdzieś tam zbiera, ale zobacz, wydaje mi się, że program Bezpieczny Kredyt 2% to był tak niewiarygodnie atrakcyjny program dla kredytobiorców, że kto tylko mógł, to już po prostu po te pieniążki się zgłosił. Więc tam no, rzucili się ludzie niesłychanie. To skala zaskoczyła chyba wszystkich, na pewno mnie. Ministra Skala na pewno, mnie nie. Ja ministra. przewidywałem, że tak będzie, rzuci się kto żyw na ten No produkt, bo tak, był atrakcyjny. był atrakcyjny, ale zobacz, no jeżeli minister ogłasza, że nie wiem, mamy budżet na 10 tysięcy takich kredytów, no to jednak jest to troszeczkę zaskakujące, że potem, ja dokładnej liczby nie znam, ale to pewnie 10 razy tyle było udzielonych tych No kredytów, tak? jeszcze nie mamy tych liczb, ale ponad 6 razy tyle. No, co najmniej, wydaje mi się, że jeszcze więcej było. Przecież w samym styczniu chyba podpisano 47 tysięcy takich. Nie, Ale nie, to nie, ja, nie, ja nie. To już nie jestem, mieliśmy audycję o tym kredycie. Odsyłam Was do linków. Tam no są tak, dokładne dane. Bartek trochę popłynął, że tak powiem. podkoloryzował, tak? Okej, no Dokładnie nie znam dokładnych liczb, podkoloryzował, ale ale jest to dużo, tak? Ale chciałem Ci powiedzieć jedną rzecz, bo już Kuba się martwił wcześniej, bo z naszej też jednej z poprzednich audycji, chyba poprzedniej dokładnie, albo przedpoprzedniej, też może link Wam na dole zamieszczę, wynika, że na przykład trend cen ofertowych, taki rosnący mocno, zaczął się już powoli wypłaszczać od października zeszłego roku. Czyli już końcówka tego roku, kiedy ceny się odbiły, tak średnie w skali kraju, już dla wielu były one po prostu nieakceptowalne. Już wtedy było widać. Oczywiście kredyt szedł, ludzie wiadomo było, że się rzucą też w ostatnim miesiącu, tym bardziej, że ten cały program miał jedną taką wadę. Miał kilka wad powiedzmy, ale jedną zasadniczą. Powiedziano, ile tych kredytów
ile jest pieniędzy na te kredyty i powiedziano, że wszyscy, którzy wystąpią w 2023 roku, to na pewno ten kredyt dostaną, jeżeli spełniają oczywiście warunki takiej normalnej umowy kredytowej i te wnioski będą ich musiały być rozpatrzone, a dopiero ten system wyłączania i redukcji tych wniosków, obrony przed zbyt dużą ilością wniosków nastąpi od 2024 roku. I wszyscy, którzy chcieli kupić mieszkanie i którzy trochę się chociaż interesowali rynkiem nieruchomości i na przykład oglądali nasz kanał, to wiedzieli również, że BGK dopiero w styczniu może wydać dyspozycję zakaz przyjmowania wniosków i widząc skalę realizacji tego programu, przekraczającą znacząco założenia i to te 6 miesięcy przekroczyły założenia na najbliższe 18 miesięcy tego programu, wiedzieli, że to nastąpi, więc ten szturm musiał nastąpić, on był po prostu wkodowany, bo jednak z drugiej strony dla wielu osób ten kredyt 2%, mimo że mieszkanie droższe, a były takie miejscowości, gdzie o 30% wzrosły ceny mieszkań, to nadal był atrakcyjny. A ten program, na przykład dzisiejszy, tego mieszkania, kredytu 0%, który, jak powiedziałem, nie wiadomo do kogo trafi, bo zeznania ministerstwo zmienia, ale w tych pierwszym takim założeniu, w tych założeniach opublikowanych w styczniu tego roku, on w praktyce eliminuje singli oraz pary w dużych miastach. Oni po prostu musieliby mieć potężny wkład własny od rodziców, żeby skorzystać z tego kredytu, albo lądują na kredycie, który wynosi 5%. Co No tak, już nie jest takie ajwaj, to w każdym razie nie jest 0%, tak? Tak, tylko wiesz co, bo nawet gdybyśmy takie sobie akademickie pytanie teraz postawili, tak, że robimy po prostu powtórkę. Ogłaszamy, że w tym roku taki sam program Bezpieczny Kredyt 2%, ja i ty fundujemy, tak? Mamy troszeczkę wolnej gotówki, więc proszę bardzo, zgłaszajcie się do nas. Doceniłeś moje zasoby gotówkowe znacząco. No wiesz, takie programy jak się ogłasza, to potem byśmy gwiazdką dopisali, jakie trzeba warunki jeszcze spełnić. No tak. Tak? No i jeżeli byśmy ogłosili taki bez gwiazdek program, że naprawdę płacimy, to moim zdaniem nie powtórzymy sukcesu. To nie będzie tak, że, bo ci ludzie, którzy chcieli już ten kredyt wziąć, to już go wzięli. Ja Więc się zgadzam. jak wspaniały program by teraz nie powstał, nawet może być identyczny, to już okej, no ktoś skończył 18 lat teraz, no to wejdzie, tak? Ktoś tam, nie wiem, jakaś sytuacja się zmieniła, na pewno będą chętni, ale nie w takiej skali. Więc to jest, ja troszeczkę jakby no nie wierzę w tą magiczną moc tego nowego kredytu 0%, nawet niech on tam się nazywa. Poza tym też uważam, że ten nowy nasz rząd, ja się cieszę akurat z tego, że to jest rząd, który nie spełnia swoich obietnic, tak? Czyli jeżeli oni ogłoszą taki program, to owszem, Na gdzieś pewno tam, nie wprowadzą, tak? znaczy wprowadzą, ale mam nadzieję, że nikt z niego nie skorzysta po prostu, tak? Czyli to jest tak, że gdzieś tam trąbimy w mediach, że jest nowy, wspaniały program, a potem na koniec dnia się okaże, że warunki były takie, że no tam skorzystało, nie wiem, 100 osób z, tak, z jakichś tam rodzin wielodzietnych. Także Znaczy, żeby Państwu powiedzieć, to nawet Bartek nie jest takim dalekim od prawdy, bo przecież ten rząd, minister, senator Kukucki, który podobno teraz ma zamiar zostać prezydentem Włocławka również, będzie miał 3. posadę, chyba że z której zrezygnuje, no to on lansuje tezę budownictwa komunalnego oraz tego, że ten kredyt 0% to on będzie, ale progi obniżone zostaną dla osób, tak żeby był dostępny dla osób na progu zdolności kredytowej, cokolwiek to znaczy. Ja naprawdę nie usiłuję nawet rozumieć, co minister mówi, bo no, takie pytanie, to nie nie wiem, ma czy on wie, co sensu. mówi. Natomiast to oznacza ograniczenie dostępu do kredytu. Poza tym samo bez tych uwag ministra, założenia te, które zostały opublikowane na początku stycznia, to one naprawdę eliminują, tak jak powiedziałem, możliwość nabycia mieszkania przez singli i przez te pary w dużych miastach. Beneficjentami, to co jest lepsze w stosunku do kredytu 0%, to jest to, że rodzina, która, uwaga, już ma mieszkanie i ma 3 dzieci, mogłaby dostać 600 000 na faktycznie 0%. I to oni byliby faktycznie beneficjentami oraz kupujący mieszkania, nawet single,
w takich małych miejscowościach jak na przykład Konin, czy jakichś takich mniejszych miastach, gdzie są znacząco niższe ceny nieruchomości, na pewno nie na tych głównych rynkach działających. Tak on wygląda i też ja się absolutnie zgadzam z Tobą, bo to nawet chyba powiedziałem w poprzedniej wypowiedzi. Ten program widać już było, że on już jak gdyby wyczerpuje możliwości i zainteresowanie i panikę na rynku już w czwartym kwartale zeszłego roku, co nawet potwierdzają dane o cenach transakcyjnych opublikowane w naszej audycji, też możecie zobaczyć, przez Narodowy Bank Polski. Tak, ale ślad po tym programie pozostanie według mnie co najmniej przez rok, a może i dłużej, tak? Bo jak wiemy, jest bardzo duża bezwładność na rynku nieruchomości i jak już te ceny się wywindowały pod te praktycznie 20 000 złotych za metr, to już nikogo nie dziwi w Warszawie. To będzie ciężko, żeby to tak szybciutko spadło, bo już nie ma paliwa. Także niestety ślad taki negatywny, tak naprawdę oczywiście dostępność tych mieszkań w tej chwili drastycznie, znaczy rośnie, ale finansowo, jeżeli chcesz teraz wziąć kredyt na prawdziwych zasadach i to jeszcze na takiej stopie procentowej bardziej zbliżonej do rynkowej, czyli nie 0%, tylko pewnie te 5% to jest taka 7, rzeczywista. 7, koło 7. No właśnie, to jest po prostu dramat, więc to są czynniki, które prawdopodobnie wpłyną na to, że jeśli mnie zaprosisz za rok do takiej audycji, to będziemy mogli sobie tak pogratulować, że przewidzieliśmy to, że tych ofert niesprzedanych będzie znacznie więcej niż dzisiaj. Uprzedzając to, co powiem na końcu audycji, bo przejdziemy jeszcze do ofert najmu, ale to ja tylko uprzedzając to, co powiemy zaraz, to chciałem powiedzieć, że przecież kupują ludzie też mieszkania inwestycyjnie, ale to, co się dzieje na rynku najmu w porównaniu z tymi mocnymi, wywindowanymi cenami, to już jest pewnym ostrzeżeniem, a wykres za chwilę ostrzeżeniem dla inwestujących w mieszkania na wynajem. Natomiast chciałbym jeszcze, ponieważ powiedziałeś o cenach, to mamy dla Was taki troszeczkę rozrywkowy wykres. To są ceny transakcyjne, Warszawa, ale polski rynek zachowuje się, krzywa wygląda mniej więcej wszędzie tak samo, mniej lub bardziej. I dlaczego one nie rosły, jak to spadły, kiedy wszyscy mówią, że rosną? Bartek, tłumacz się, bo to jest jakiś skandal. Co Tak, nam przygotowałeś. to mój wykres. Jest to wykres po prostu z uwzględnieniem oficjalnej inflacji raportowanej przez GUS w tak zwanych cenach bieżących, tak? Czyli dzisiejsze, powiedzmy, rzeczywiście NBP opublikowało w swoich danych średnia cena transakcyjna w Warszawie na koniec, czy w całym czwartym kwartale 2023 roku, to było tam ciut powyżej 13 000 złotych, tak? To jest ten punkt. Czyli te ceny transakcyjne to jest pierwszy raz od dosyć dawna, że one wzrosły, te oficjalne ceny. Natomiast gdybyśmy z takimi dzisiejszymi pieniążkami chcieli sobie kupić mieszkanie w 2007 roku, to by była cena 16 000 za metr. Tak? Tak duża inflacja była. Z tak dużą inflacją mieliśmy do czynienia przez ostatnie To znaczy 15-16 lat. przeliczyłeś to wstecznie, trzeba powiedzieć, ale Pomnożyłem, tak, bo wtedy cena doszła mniej więcej do 10 000 złotych transakcyjna. Inflacja skumulowana, to trzeba mnożyć, prawda? To jest 60%, i wychodzi 16 000. Tam jeszcze, Tomku, jest ciekawa rzecz, to nawet mnie zaskoczyła na tym wykresie, jest taka po prostu zwykła linia trendu, czyli płaska w miarę. płaściutka jest. Okazuje się, że to jest ta zielona linia, że jeżeli, oczywiście są górki i dołki, ale to mamy około 12 800, tak? To jest tyle średnio kosztowały nieruchomości przez ostatnie 16 lat, jeśli to weźmiemy sobie w cenach bieżących, czyli w dzisiejszym pieniądzu. Troszeczkę to idzie w górę, ale jest to bardzo zbieżne z różnymi takimi badaniami, które ja czytam. Na przykład to chyba Holendrzy prowadzili na Nawet przestrzeni nie 200 musisz lat. czytać, bo mogłeś obejrzeć na naszym kanale, znowu link na dole. Dopiero co mieliśmy jakiś czas temu audycję właśnie na temat tych średnich z uwzględnieniem inflacji, pokazujących, co prawda nie do
do grudnia zeszłego roku, ale do trzeciego kwartału zeszłego roku, pokazującego te trendy dla Polski, dla innych krajów, jak to wygląda. Zrobione też na podstawie danych nie tylko z GUS-u, ale z Eurostatu, czyli to w ogóle z większych badań, bo NBP bada dane na podstawie ankiet, a GUS na podstawie transakcji, że też Eurostat potem dostaje te dane na przykład od GUS-u i od tych lokalnych tych urzędów i tak to wygląda. Ten wzrost taki cenowy z uwzględnieniem inflacji, powiedział, indeksów cenowych nie jest przesadny. Może nie tak płaski jak u Ciebie, bo to narysowałeś dla Warszawy, dla Polski jest troszeczkę inny, ale to bardzo zbliżenie wygląda. No tak, Tak tylko że naprawdę. też wiadomość jest taka, pozytywna, że w długim terminie rzeczywiście nieruchomości zabezpieczają przed inflacją. Czy to jest No źle, czy dobrze? No to jest bardzo dobrze, tak? Bo zwróćcie uwagę, że okej, no mówimy tutaj o cenach sprzedaży, kupna-sprzedaży tych mieszkań, no ale to mieszkanie jeszcze można właśnie wynająć, tak? Więc Ale no stop, bo wiem, wiem, wszedłeś w inną sprawę, bo tak. teraz, proszę Państwa, jeżeli pomyślicie sobie, że posłuchajcie Bartka i pomyślicie, i Kuba nie słuchaj to, co Bartek mówił, bo jak kupisz mieszkanie i będziesz je trzymał puste i je nie wynajmował i będziesz co miesiąc musiał oddawać czynsz ten tak zwany czynsz do administracji, czy tam te wszystkie opłaty ponosić, to się może okazać, że wyjdziesz na tym jak Zabłocki na Tak, mydle. gorzej niż inflacja. Oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli wynajmiesz i jeżeli nie dotknie cię Kubo i nie będziesz się załamywał, że masz złego lokatora wprowadzonego ustawą o ochronie praw lokatorów i nie możesz się go pozbyć i ktoś będzie ci płacił czynsz, no to wtedy możesz mieć jakiś mniejszy lub większy dochód z tej inwestycji. Po prostu chciałem przez to powiedzieć, że takie inwestowanie w nieruchomości też trzeba znać, bo na przykład bardzo dobrze przed inflacją mogą chronić grunty. Tym bardziej, że w Polsce jak kupisz grunt, to ziemia jeść nie woła, opłaty za posiadanie gruntu na razie są znikome, nie płacisz czynszu, nie ogrzewasz i różnych rzeczy nie robisz z tym gruntem, a on jeszcze jak ktoś w koło się buduje, to jego wartość może rosnąć, ale grunt, czyli działka budowlana, to nie jest to samo co mieszkanie. I działka budowlana, no jeżeli się jakaś okolica nie psuje, to raczej ona się ulepsza z czasem niż starzeje. A z mieszkaniami, z domami jest dokładnie odwrotnie. One muszą po prostu w jakiś sposób zarabiać, w tym przez te najmy. I teraz właśnie chciałbym przejść do już zapowiadanego wykresu o mieszkaniach do wynajęcia. Jak to wygląda? Czy to są oferty bezpośrednie, czy to wszystkich agencji? Zeznawaj nam tu. już zeznaję. Jak zwykle Adradar wyrzucił z tego duplikaty, czyli nie rozmawiamy o ogłoszeniach, rozmawiamy o fizycznie mieszkaniach, które po prostu można sobie w danym miesiącu wynająć. Są to tutaj na tym wykresie są i oferty bezpośrednie, akurat tu jest dokładnie symetryczna sytuacja, czyli o ile w sprzedaży nieruchomości rządzą biura, tak przy wynajmie to jest domena głównie osób prywatnych, oczywiście bez przesady, tak? Jest troszeczkę też ofert agencyjnych, ale praktycznie lustrzane odbicie. I co tutaj fajnego widzimy? No mamy dwa bardzo, bardzo dziwne takie wydarzenia, które zdarzają się ponoć raz na 100 lat, czyli najpierw mieliśmy lockdown i epidemię. To jakoś często się zdarzają, bo są co 2 lata, widzę. Dokładnie. Więc ten lockdown pokazał nam, że w momencie, kiedy nie ma studentów, kiedy tak naprawdę praca jest zdalna, no to okazuje się, że mamy 125 tysięcy mieszkań do wynajęcia. Tak? Tak. 125 tysięcy mieszkań to jest rekord wszechczasów. Nigdy tyle nie obserwowaliśmy, żeby aż 125 tysięcy było mieszkań do wynajęcia. Potem stopniowo, jak zaczęły być luzowane te lockdownowe ograniczenia, to oczywiście no, studenci wrócili, tak? Ludzie zaczęli też troszeczkę wracać do biur, więc też był ten najem taki dla pracowników. No to zaludniało się. I to sobie tak szło. Na wykresie to wygląda, że szybko, ale w rzeczywistości to były praktycznie 2 lata.
Ze 125 000 gdzieś tam do 70 000 mieszkań udało się nam dojechać. I ja bym tutaj zaryzykował taką tezę, że właśnie te 70-80 tysięcy mieszkań do wynajęcia to jest taka norma. Tak, Wolnych do tak, wynajęcia. tak. Wolnych. Oczywiście, bo tych wynajmowanych jest znacznie więcej. Więc tutaj to jest taka sytuacja, powiedzmy, z którą mamy przeciętnie do czynienia. A tu nagle wojna. I tą wojnę też drastycznie widać, wybuch wojny w lutym 2022 roku. Nagle zrobiło nam się 42 000 mieszkań w kwietniu. To była ta pierwsza fala, mnóstwo ludzi, no pamiętacie wszyscy, tak, że to w ogóle tych mieszkań nie było. No nie było, to ludzie się gnieździli, tak, to był po prostu dramat. Natomiast rzeczywiście to dosyć szybko się zaczęło odbudowywać. Wejdę ci w zdanie. Tutaj jeszcze w tym miejscu to mniej więcej był okres powrotu studentów też, prawda? I takie walka, to wtedy to w ogóle był płacz i zgrzytanie zębów, tak można powiedzieć. Tak, tak. No pamiętajcie, że jest takie osoby, które się tam powiedzmy półprofesjonalnie nawet zajmują najmem, to one starają się tak synchronizować sobie te umowy, żeby one gdzieś tam sierpień, wrzesień wygasały. No wtedy wiadomo, że można uzyskać najwyższą cenę, bo jest właśnie ten skumulowany popyt, jest walka. Rzeczywiście tak, tutaj ten najazd studentów troszeczkę nam tą ofertę jak zwykle zubożył, ale myślę, że takim silniejszym zjawiskiem to jednak było to, że jednak odpływ Ukraińców z powrotem do swojego kraju. I ja tak bym te dane interpretował, że jednak z tym odpływem to są dwa czynniki, bo dlaczego teraz ta oferta mieszkań do wynajęcia się odbudowała? Dlaczego mamy już 85 000 mieszkań w tej chwili jest dostępnych do wynajęcia, co jest troszeczkę wyżej niż taka długoterminowa średnia. Według mnie są dwa czynniki. Po pierwsze, ci Ukraińcy jednak stopniowo oni tam wracają, tak? Już ta największa fala powrotów myślę, że jest za nami, ale jednak im się te umowy kończą, gdzieś tam oni próbują wrócić. Ale druga rzecz, no przy takich cenach najmu, które się nagle pojawiły u nas, wydaje mi się, że też mnóstwo osób inwestowało w mieszkania do wynajęcia, więc ta oferta to jest odpowiedź rynku, tak? Coraz szersza. No i jeszcze jedna rzecz, no jak zwykle, no już kolejny raz kredyt bezpieczny. Zniknęli najemcy z rynku. Oni postanowili kupić sobie mieszkanie, tak? Więc te trzy czynniki powodują, że tych mieszkań do wynajęcia jest coraz więcej. Co będzie dalej? Według mnie nadal ich będzie troszeczkę przybywało, będą się zwalniały, tak? Będzie coraz trudniej to mieszkanie wynająć. Natomiast no, możemy sobie tak tutaj gdybać, ale no mamy chociażby do czynienia z nieprzewidywalnością tej wojny za wschodnią granicą. Jeśli nagle Rosjanie poczynią jakieś tam znaczące tak, postępy, zagrabią większą część terytorium Ukrainy, to kto wie, no może znowu taka duża fala tych Ukraińców tutaj do nas przybędzie. Więc to takich zdarzeń no, ciężko mi jest w tej chwili dokładnie prognozować, jak to będzie wyglądało. Ale zakładając, że tam jest taka patowa sytuacja, że jednak te dwie strony po prostu ze sobą walczą i postępy są zarówno z jednej, jak i z drugiej strony niewielkie, no to ja jednak stawiam na to, że tych mieszkań do wynajęcia będzie u nas przybywało, czyli ceny najmu będą troszeczkę spadać. Patrząc się na to, co powiedziałeś, już nie o tym bezpiecznym kredycie, bo to też niektórzy uważają i tak pewnie też jest, no skoro wynajmowałeś mieszkanie, a kupiłeś w bezpiecznym kredycie, no to po co ci to mieszkanie do wynajęcia? Jakaś grupa ludzi, którzy wzięli te kredyty, no ale to nie miliony były, raczej w tysiącach liczone to jednostki, to wynajmowały mieszkanie wcześniej. Część z nich mieszkała u rodziców i po prostu ona jakby nie zwolniła tego mieszkania najmu, bo od rodziców wyniosła się do nowego mieszkania. Tak, Ale ale też nie stworzyła popytu, prawda? Bo nawet nie tak, szukali, normalnie szukaliby mieszkania do wynajęcia. tak, i no część zeszła z rynku tego najmu, no bo przestała być najemcami. Ale
to, co poruszyłeś tak delikatnie, a to jest bardzo istotny problem. Ogromny przyrost liczby mieszkań do wynajęcia. My w ciągu tego wieku, czy tam od początkowych lat, czyli w ciągu 20 lat, około 20 lat na wynajmie, i to też mieliśmy audycję na ten temat z panią z Instytutu Badawczego, na ten temat, z panią Hanną Milewską-Wilk, i liczba tych mieszkań z poziomu około 100 000 na wynajem prywatny znajduje się na poziomie 1 300 000. No to po prostu ta oferta, jak się tak mocno pomnożyła, no to musi mieć odbicie na rynku. Dodam też, że niestety ostatnio w jakichś audycjach słyszę takie propozycje ze strony partii lewicowych, zwłaszcza do walczenia z tymi złymi wynajmującymi, którzy są szkodnikami, do postawienia na budownictwo komunalne. No powiedzmy dobrze, to budownictwo komunalne, żeby tam oferta była, no to najpierw niech ona się pojawi na rynku. Wybudować mieszkania nie jest tak prosto, a mieszkania do wynajęcia zawsze muszą być jakieś, bo rynek, jeżeli nie ma mieszkań do wynajęcia wolnych, takich, że ja dzisiaj chcę wynająć mieszkanie i mam tą ofertę, to będzie chory rynek. Mieszkanie musi czekać na najemcę, bo ludzie się przeprowadzają, rozwodzą, potrzebują na kilka miesięcy mieszkanie. Różne sytuacje następują życiowe i ten rynek musi istnieć i on raczej, tak jak wskazują badania, nawet będzie miał tendencję właśnie do zwiększenia tej puli mieszkań wolnych. Co tak naprawdę właśnie Kuba zmartwiony, ale jest taka prawda, że już dzisiaj wyraźnie widać od pewnego czasu, że można, będąc najemcą, trochę bardziej negocjować cenę najmu, czynsz, chociaż jeszcze to nie jest też takie do końca fortunne i te czynsze w zależności od miast, no, czasami są nawet dość wysokie. Tak to wygląda. Są cały czas wysokie, tak, tak. Ja myślę, że też mamy do czynienia z takim efektem zapadki, bym to nazwał, że ceny no nie lubią spadać. One musiały spaść, ja to widziałem na własne oczy w czasie lockdownu, no bo tam po prostu już nikt się nie interesował tymi mieszkaniami, więc naprawdę trzeba było obniżać, żeby w ogóle ktokolwiek zadzwonił. Ale dzwonili, tak, zawsze. To nie było tak, że nie udawało się wtedy znaleźć najemcy. Zawsze to będzie, tak jak powiedziałeś, mieszkanie do wynajęcia zawsze będzie potrzebne. Natomiast tak, w tej chwili te ceny, one się bardziej, tak z moich obserwacji wynika, stabilizują, no ale w obliczu rosnącej inflacji, okej, ta inflacja teoretycznie spada, ale myślę, że ona zacznie znowu rosnąć, to tak naprawdę to jest taka realna obniżka, tak, troszeczkę tych cen najmu, ale powolutku na Znaczy, razie. dzisiaj też jest tak, że wspomniałem o tych ludziach, którzy zainwestowali w mieszkania na wynajem i część z nich w ogóle inwestowała w ten sposób, że kupowała mieszkanie na kredyt po to, żeby ten czynsz spłacał najem. Nie wszystkim się to udaje. Jedni na tym wygrali, inni jak weszli w to późno i jeszcze nagle im raty urosły i nie załapali się na wakacje kredytowe, no to po prostu mogą płakać, że to wyszło nie najlepiej, a nie tej całej ceny i tego czynszu nie zawsze można przerzucić na najemcę, bo po prostu powstaje opór. Jak jest większa ilość ofert, no to ten najemca może sobie wybierać, to dobrze w sumie, ale też taka inwestycja dzisiaj, kupię mieszkanie i rzucę je na rynek wynajmu, na przykład w Warszawie, no to jej opłacalność finansowa, bym powiedział, jest co najmniej dyskusyjna. O, tak to. Zgadza się, dlatego A że jeżeli to zrobię na kredyt, to już jest w ogóle bez sensu. Tak? zgadza się, ceny ofertowe, zwłaszcza ofertowe, to po prostu one są gdzieś na poziomie kosmicznym. Transakcyjne ponoć są sporo niższe w Warszawie. Tak. Zobaczymy, co pokaże jeszcze pierwszy kwartał. Natomiast najem, on jest, czynsze są sensowne, ale to już nie jest też taka rentowność i ona raczej będzie malała. Takie są przynajmniej moje prognozy na ten rok.
Wywołałeś, poczekaj. No Różnica dobrze. między ceną ofertową a transakcyjną w Warszawie urosła w ostatnim kwartale czwartym 2024 do prawie 20%. No i to jest dramat, a żeby mieszkańcy innych miast nie byli poszkodowani, to pokażę Wam również ceny transakcyjne. Różnica między transakcyjną a ofertową, czwarty kwartał, dane NBP, opracowanie nasze Symen24. No i sobie możemy spojrzeć. Tam mówiłeś o cenie w Warszawie 13 z 15 z groszami, kawałeczkiem, tak. 13 318, a ofertowa 16 666. Te 3 szóstki na końcu ciekawe. Nawet 4, co prawda. W Krakowie podobnie ogromna różnica. No są miasta, w których te różnice, Zielona Góra na przykład, już nie były aż tak spektakularne. No, też inny poziom cen zupełnie, ale no, widzimy, że to już coś w tych takich drogich miastach zaczyna się lekko rozjeżdżać, no bo 20% różnicy między ceną ofertową a ceną transakcyjną, jakby to nie liczyć i z jakich powodów, pomijając przesunięcie czasowe między transakcją a ofertą, no ale to jednak nie jest mało. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. To jest coś, co też mnie zaskoczyło, szczerze mówiąc, no bo wiedziałem, że rzeczywiście te ceny transakcyjne, one muszą też rosnąć, jeżeli rynek w taką stronę zmierza. Ale skala tych właśnie nożyc zaskakująca, 20%. No ciekaw jestem, sam jestem ciekaw, jak to będzie w tym roku wyglądało. Być może to się jeszcze rozjedzie. Kto wie, bo jeżeli nie będzie tego czynnika stymulującego popyt, czy tak naprawdę darmowego pieniądza, którym ktoś może faktycznie zapłacić za te wygórowane oczekiwania sprzedającego, a sprzedający nie będzie chciał z kolei zejść z ceny ofertowej, no bo widzi, że wszyscy inni sprzedają po 20 000 za metr. Może być jeszcze większy rozjazd. No zobaczymy. To jest Dlatego do Kuba, obserwacji. niezależnie kim jest, ma ból głowy. Dlatego, że jeżeli by chciał kupić mieszkanie, to on nie wie, czy ma kupić teraz, czy poczekać na spadki, albo może się nie przejmować, że będą spadki, tylko kupić później, ale skorzystać z kredytu obiecanego 0%, który nie wiadomo, czy on dostanie, bo on nie wie. Ten Kuba biedny jest marzec. I on już od kilku miesięcy chciałby się dowiedzieć, co rząd nowy chce zrobić z kredytem, a na razie słyszy sprzeczne informacje. A jeżeli Kuba jest sprzedającym, to ma dokładnie ten sam problem. Bo pytanie jest, czy mam sprzedać dzisiaj, czy mam poczekać, a ceny może spadną i może ja teraz niech ja lepiej sprzedam, bo jestem na górce, jeżeli mogę tak zrobić, czy też wejdzie kredyt 0% i moje mieszkanie będzie więcej warte. A No skąd my to możemy wiedzieć? ja bym tutaj nie spekulował. Mi się wydaje, że trzeba po prostu żyć. Jeżeli ktoś potrzebuje mieszkania, no to wydaje mi się, że nie będzie to błędem, jeśli je spróbuje kupić. Stopy procentowe raczej nie wzrosną, więc też nie będzie takiego efektu, że nagle, nie wiem, miałem ratę 4000, a będę miał 8000. Raczej nie będzie, więc ten czynnik, przynajmniej ten czynnik według mnie jest troszeczkę wyeliminowany. No oczywiście wszystko się może wydarzyć, tak, ale pamiętam, że no jednak jeżeli stopy były na poziomie, nie wiem, 0,5%, no to wszyscy wiedzieli, że one wzrosną, tylko nie było wiadomo do jakiego poziomu. No to dzisiaj już wiemy, tak, że mniej więcej gdzieś tu koło tych 5-7% prawdopodobnie to jest ten poziom, tak? Więc, a jeżeli ten Kuba chciałby poczekać na taki moment spadku stóp procentowych, no bo wiadomo, że to jest dosyć przyjemny moment, to niech on też sobie zada takie pytanie, co się stanie z cenami nieruchomości w momencie, kiedy zaczną być obniżane stopy. Otóż one wtedy wzrosną. Znaczy to jest nie wzrosną, tylko to jest, można powiedzieć, zazwyczaj rosną. Taka No jest, tak. taka jest prawda.
Chociaż też trzeba dodać, że w tej chwili duże obawy są w ogóle z rynkiem budownictwa, na przykład ze strony deweloperów, czy nie tylko w ogóle budujących. Różne programy mogą się skumulować, napływają pieniądze z KPO, wychodzi dyrektywa EPBD, wszyscy się ustawią po te same materiały i po te same, do tych samych robotników, jeszcze wejdzie budowa komunalna i czego się obawiają deweloperzy, ja ci powiem, czego się obawiają, że ich koszty budowy wzrosną już do takiego poziomu, że nagle się okaże, że nie ma możliwości nabywczej. Tak się stało w Niemczech, tak jest w Szwecji na przykład. To wcale nie znaczy, że się w Polsce nie może powtórzyć. Ja dlatego zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, ponieważ w jednej z następnych audycji właśnie będzie taka holistyczna, całościowa analiza tego, co się dzieje na rynku nieruchomości, a nie tego tylko wyrywku, chociaż te informacje dzisiejsze są dzięki Bartkowi przygotowane, są bardzo ważne, bo trzeba po prostu wiedzieć, co się na rynku dzieje. Zapraszam Was i zachęcam do wejrzenia na stronę symen24.pl. Tam ta sama audycja z wykresami w takiej formie fajnej do oglądania, stabilnej. No też inne audycje i wiele różnych innych komentarzy, które nam się po prostu w materiałach na YouTube z powodów jego ograniczeń nie mieszczą. Dziękuję, cześć, trzymajcie się. A Kuba, nie martw się. Ja również dziękuję bardzo za zaproszenie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć, dzięki.